Wcale nie trzeba być właścicielem bardzo grubego portfela, żeby posiadać w domu oswojoną, ręcznie wykarmioną papugę, która będzie miała bardzo dobre relacje z całą rodziną. W środowisku hodowców modrolotka bardziej znana jest jako papuga kozia. Nazwa wzięła się stąd, że odgłosy wydawane przez tą właśnie papugę przypominają pobekiwania kozy. Stąd właśnie papuga kozia. I pod tą nazwą znana była przez długie lata i nazwa ta wciąż funkcjonuje w środowisku hodowców. Po nimfie i papużce falistej to chyba trzecia najbardziej popularna papuga. Ta mała papużka w środowisku naturalnym zamieszkuje Nową Zelandię i okoliczne wyspy. Ich barwa w środowisku naturalnym jest zielona, oprócz tej właśnie charakterystycznej czerwonej czapeczki. Bardzo dobrze się rozmnaża, jest bardzo płodna, w jednym lęgu potrafi mieć od 8 do 12 młodych, a ponieważ tych olęgów może odbywać kilka w ciągu roku, jest to więc papuga bardzo łatwa w hodowli i co za tym idzie, powstało bardzo wiele odmian barwnych. Na swobodzie w środowisku naturalnym występuje tylko i wyłącznie w barwie zielonej, natomiast w hodowlach powstało wiele mutacji barwnych tego ptaka. Te tutaj osobniki to już sztucznie wyhodowane odmiany barwne. Szek i lutino, czyli żółta. Są ponadto białe, a ostatnio, to jest taki hit ostatnich miesięcy, papugi błękitne. Papuga kozia, modrolotka, jest papugą bardzo spokojną, w porównaniu do innych papug bardzo cichą i świetnie się sprawdza w roli domowego pupila. Bardzo zżywa się z ludźmi, jest wszędobylska, ruchliwa, wesoła, chętnie bawi się z dziećmi. Jeżeli ktoś ma ochotę na taką właśnie papuszkę, to jest to naprawdę świetny wybór. A co za tym idzie, jest to taka papuga, powiedziałbym, ekonomiczna. To znaczy klasy ekonomicznej. W przeciwieństwie do dużych papug, które są niestety bardzo drogie ze względu na trudności z uzyskaniem przychówków w hodowlach, to te ze względu na łatwość rozmnażania, cena ich jest naprawdę stosunkowo niewygórowana. Ale warunek. Muszą być w bardzo młodym wieku wykarmione, odpowiednio wykarmione przez człowieka. Tym niemniej jednak wykarmiane jako domowi pupile są stosunkowo rzadko, przynajmniej w Polsce. One są częściej sprzedawane na przykład w Holandii, w Niemczech, w krajach Europy Zachodniej, dlatego że tam może istnieje większe zrozumienie dlatego, że wykarmienie papugi wymaga naprawdę dużego nakładu, sił. Taka papuga musi być karmiona przynajmniej kilka razy w ciągu dnia odpowiednim pokarmem. I dlatego u nas hodowcy wolą wykarmiać większe, droższe papugi, ponieważ jest to dla nich bardziej opłacalne. Papuga kozia, bardzo tania, jako papuga oswojona, ręcznie wykarmiona, jej cena nie jest aż tak drastycznie wyższa w porównaniu do ceny osobnika nieoswojonego. Ponieważ papugi kozie, wynoszone na zewnątrz czy trzymane w wolierach zewnętrznych, grzebią w ziemi, niekiedy zjadają larwy owadów, po co pewien czas trzeba poddawać je badaniu na obecność pasożytów wewnętrznych. Jedyną wadą tej papugi, jeżeli to można nazwać wadą, jest jej krótkie życie. W porównaniu do innych gatunków jej życie jest przynajmniej o połowę krótsze. 8-letnie modrolotki to ewenement. Dlatego musimy być przygotowani na to, że nasz pupil nie będzie z nami przez długie lata.